Siemanko, z tej strony Anton, witam was bardzo serdecznie, kolejny odcineczek, oczywiście seria Hofbergman. Mamy już grudzień, zima za pasem i na dzisiejszy odcinek miałem plany, aby pojechać do lasu i popracować troszkę w lesie, żeby po prostu było drewno do tartaku. No ale oczywiście, jak to w takich przypadkach bywa, pogoda chyba zmieni moje plany, ponieważ najprawdopodobniej zacznie padać śnieg i ten śnieg może się utrzymać, tak mi się nawet wydaje, ponieważ troszeczkę temperatura spadła. W związku z tym na razie nie jadę do lasu i pracuję tutaj na gospodarstwie. Po pierwsze, chciałbym przekonać kury, że sorgo jest po prostu pyszne i z racji tego, że trochę brakuje mi już pszenicy, znaczy brakuje, no mam jeszcze 6 ton, tak więc to nie jest jakaś tragedia, ale tą pszenicę chciałbym generalnie wykorzystać w piekarni, tak? To jest zboże, które chciałbym wykorzystać w piekarni, natomiast sorgo mam kilka ton i w związku z tym pomyślałem sobie, trzeba nauczyć kury jeść sorgo. Dodatkowo tutaj w tym kurniku ja mam dosyć dużo gęsi, ponieważ no mam dosyć duży problem w gęśnikach, bo tam jest zbyt dużo gęsi, tam jest po prostu przeludnienie i to będę miał problemy, no takie administracyjne. Na pewno jakieś kary będą z tego tytułu, w związku z tym ja tutaj już przewiozłem sobie te gęsi i one są tutaj i akurat w gęśniku tam teraz intensywnie u rzeźnika dużo rzeczy dzieje w tym momencie. Zobaczcie, ile tego drobiu tutaj jest. Trzeba będzie troszeczkę też zredukować stado. Chciałem innego słowa użyć, ale tutaj mogą młode osoby nas oglądać, tak więc elegancko, do taczki już nasypałem. Tylko tutaj. O właśnie. Dobrze postawimy to? Chyba będzie dobrze. Powinno być dobrze, co nie? Mam nadzieję, że nie spadnie ten Big Bag. Niestety nie mam odpowiedniego takiego, nie wiem, haka do wożenia Big Bagów, w związku z tym muszę, no, tak troszeczkę kombinować. Dobra, ale sprzęt jest odpowiedni, w tym sensie, że nie martwię się, że mnie ten Big Bag z sorgiem przewróci, jak to w innych sprzętach. Okej, najpierw polecimy i nasypiemy do kur i kaczek. Tutaj widzę, że też będziemy mogli pościelić. Akurat niedaleko, bo akurat słoma jest tutaj też bardzo blisko, tak więc fajnie. Dobra, lecimy. Mam nadzieję, że to w ogóle... Nie, to powinno być akceptowane. No, pasza zmieniła kolor. Mam nadzieję, że kury i kaczki nie będą miały z tym problemu. Obawiam się, że zaraz ten Big Bag się skończy, a ja myślałem, że tutaj wystarczy na całą zimę, a tutaj za chwilę będę musiał nowy tutaj przytargać. Bo zobaczcie, pyk. Rzeczywiście tak naprawdę to było naprawdę mało paszy, jeżeli chodzi o kury. Tam można nawet do 1000 litrów dorzucić, a teraz w tych taczkach jest 500 litrów. Kiedyś one miały mniejszą pojemność. Tak więc zobaczymy jeszcze, jak to wygląda u gęsi. Tutaj też można dużo. Czyli dobra. Czyli Big Bag już jest zrobiony. Autentycznie. Bo teraz mam tutaj 500 litrów. Chociaż nie wiem, czy aż tak dużo gęsi potrzebują. Nie, dużo też. Tutaj za chwilę też będziemy ścielili, a więc sypiemy do gęsi, też jedzą, bo tak nie byłem do końca przekonany, że one akceptują. One generalnie najlepiej chodzą na owiec, nie? Ale owiec, no mało tego owsa mam, autentycznie. Nieważne ile bym tego owsa miał, to dla gęsi jest za mało po prostu. Dobra, tutaj lecimy sobie z tym, no i za chwilę ten worek będzie wykończony, tak? Skończymy go, zdecydowanie, bo jeszcze teraz to zawiozę do gęsi, no i wrócę tutaj. Dobra, właśnie po to jest zima, żeby właśnie takie rzeczy szybko tutaj nadgonić, nie? W tym sensie, że mnóstwo powrzucać jedzenia kurom i tak dalej. Co w przypadku red tape jest bardzo istotne, nie? Bo jak tutaj gdzieś przez przypadek nie nakarmimy zwierząt, co w ogóle na Hofbergman jest fajnie zrobione, bo tutaj bez żadnych modyfikacji zwierzęta po prostu umierają, jeżeli je nie karmimy. Bez żadnych modyfikacji. Ten skrypt jest wbudowany w mapę i to w ogóle wygląda bardzo fajnie. To dodatkowo jeszcze modyfikacja, jaką jest red tape i tutaj również ją używam. No, będzie mnie potężnie karała za to, że tutaj zwierzęta głodują. Dobra, no to mi jeszcze zostało tyle. Wrzucimy tą taczkę do środka, bo tutaj teraz nie ma daszku. Kiedyś był taki daszek, ale teraz... Aha, tam przepiórki. Przepiórki były też mocno zredukowane, bo okazuje się, że tam jest zbyt dużo ich. Dobra, tutaj sobie odstawimy i jeszcze słomę dorzucimy. No i tak na 2 miesiące wydaje mi się, że będziemy mieli z głowy. Wow, jak mało słomy tutaj jest, przepraszam. Trzeba będzie... No dobra, wszystko tutaj wyrzucimy chyba.
trzeba będzie słomę w następnym roku na pewno zrobić. No tak. Teraz tak wrzucimy. Zdecydowanie. Chociaż nie, słomy mam jeszcze dużo w tym magazynie naprzeciwko cielaków. Chociaż teraz cielon tam też nie mam. Zimową porą ich nie trzymam tak pod chmurką. Przywiozłem wodę dla krów. Widzę, że bańki są, tak więc to wywieziemy. I tylko tak, żeby podłączyć tą beczkę. W zasadzie tutaj powinienem zdecydowanie jakąś większą beczkę dokupić do tego, bo ta jest za mała. Tak jak zrobiłem na Le Maché. Tam jest duża beczka do wożenia wody i sprawa jest załatwiona, nie? Dobra. Teraz chyba wystarczająco blisko podjechałem. Za blisko nawet. Chodzi o to, że węży nie podczepimy. O właśnie, jest dobrze teraz. Dobra, okej. Fajnie. Więc to podłączymy i przelejemy wodę i zostawimy tutaj beczkę. Dobra. Te cielaki. Aha, w ogóle stąd, zobaczcie jakie jest, czy nie widzicie tego. Tutaj będziemy musieli jeszcze przywieźć jedzenie na zimową porę, dużo siana i będziemy musieli dosyć dużo zwierząt stąd wywieźć. Zobaczcie, tylko 10 mi zostało. One się mogą cielić tutaj zimową porą. Tak jakoś wyjdzie. No dobra, nieistotne. Ej, co tu robisz? Uciekaj! Cwaniak mały, dobra. Lejemy wodę. Nie wiem, czy ona leci? Chyba poleciała, tak? Nie wiem. Tak szybko. Aha, bo tutaj... Nie! Coś jeszcze musimy włączyć, żeby tutaj pompę chyba trzeba włączyć. Zatrzymaj przeładunek. W ogóle zapomniałem, że ta beczka jest w wersji ogrodniczej i tutaj nalewanie wodą, nalewanie wody za pomocą tej baczki tutaj, no to jest problematyczne. W związku z tym, tak jak powiedziałem, będziemy musieli kupić nową beczkę, bo całe szczęście tam nie musiałem wody dużo dolewać, ale nie dolałby po prostu chyba. Bo wydaje mi się, że tu musimy zmienić tą wersję. Nie będę sprzedawał tej beczki, bo ona się dobrze nadaje do tego, aby w ogrodzie podlewać drzewka, jabłonie. No i w sumie raz na rok ją wykorzystywał będę i tak zostanie najprawdopodobniej. Ej, jeszcze mleko trzeba spiąć. Właśnie, ile tego? 1200 litrów i od razu do bawołów trzeba uderzyć, ponieważ tam już dawno nie byłem i tam też trzeba będzie karmić. Zdecydowanie trzeba będzie karmić, ponieważ zimową, chociaż nie, tam jest również, jeżeli się nie mylę, w belkach powinno być TMR. Jeszcze pamiętam, ten TMR był zrobiony, pamiętacie, nie wiem, już chyba z rok temu na tej serii, kiedy wypożyczyłem sobie maszynę firmy Goveil i narobiłem tego TMR-u i zrobiłem w Big Bagi. Teraz w ogóle na tej serii jest kwestia tego typu i na tej mapie jest kwestia tego typu, że zwykłą prasą jesteśmy w stanie też zrobić coś takiego, tak więc tak będziemy to wykorzystywali. Widzę, że tak, zjadły trawę z łąki. No, tu może być nieciekawie. Chociaż nie, ta trawa, no zobaczcie, nic nie ma, no ale to jest grudzień, tak więc tutaj też nie będzie. I co istotne, tutaj się wchodzi? Tędy się wchodzi. Co istotne, ja tutaj muszę zacząć ścielić. Zresztą już zacząłem ścielić, zobaczcie, słoma, ponieważ to jest jako obora i po prostu też będę miał problemy administracyjne, jeżeli tutaj nie będę ścielił. Zostało 5000 litrów pokarmu. A tutaj trzeba będzie przyjechać to, o czym mówiłem, to są te duże belki. Dobra, okej. Tylko żebym się zorientował, co come on, ja zbieram tylko teraz mleko. I... no już będę wiedział, jakie tutaj rzeczy są. Może to nawet do dzisiaj wrócimy. Jak śnieg zacznie padać, no to nie będzie co za bardzo do roboty. No chyba, że zaczniemy odśnieżać, nie? A przynajmniej na gospodarstwie. Dobrze by było, wiecie co? Sól zakupić, bo mi nie chce się... Chociaż nie, mamy tutaj nowe sprzęty do odśnieżania. To by było dosyć ciekawe do przetestowania. Tutaj chyba zaraz wpadnę wózkiem, teleskopową i tak chyba zrobimy. Siano jest również, ale jest TMR. Jest dużo tego TMR-u, tak więc spokojnie. I przytargam tu jeszcze słomę. Przywiozę na platformie słomę. Ale te maszyny tutaj hałasujące, nie? Robi się tutaj dużo różnych ciekawych rzeczy. No i oczywiście, jak tutaj przyjechałem z mlekiem, to zorientowałem się, że nie tworzy się ser. Ja mówię, o co come on? Znowu okazało się, że limit wykorzystałem. Dlaczego? Bo zobaczcie, są tutaj magazyny i tak dalej, ale Anton w przyczepie trzymał tyle tych skrzynek, bo ja sobie tak pomyślałem, a dobra, będę już sobie przygotuję tą przyczepkę, wrzucę tutaj te mięsko,
w styczniu sprzedam, nie? Bo jest najwyższa cena i tak dalej. Tak więc, no na tej samej przyczepie nie wiem ile jest tych palet. W związku z tym już nie mam limitu na palety, na generowanie się palet na mapie, bo taki limit jest odgórny. I w związku z tym, no nie generują się nic więcej, co nie? Tak więc tak to się tutaj niefajnie zrobiło. Oczywiście można by tutaj, zaraz pewnie napiszecie w komentarzu, a Anton weź sobie dodaj jakąś modyfikację, która zniesie ten limit. Ale co do zasady, jeżeli gra mówi, że za dużo masz już jak takich rzeczy, a to jest kwestia tego typu, że raczej ma rację, nie? A zwłaszcza na takiej mapie jak Hofbergbad. Tutaj po prostu przesadziłem, nie? Mimo tego, że są odpowiednie magazyny, gdzie mogę przetrzymywać i wtedy ten limit nie jest wykorzystywany, ponieważ tutaj w magazynie na półkach sobie leży, to nie jest jako fizyczna skrzynka. I po to właśnie one są tutaj budowane. Przed chwilą też słomę ścieliłem. To właśnie o to chodzi, nie? Żeby było zoptymalizowane, żeby po prostu nie było tutaj jakichś ekscesów na tej mapie. Więc ja żadnych modyfikacji takich zwiększających limity na tej mapie nie stosuję, no bo tutaj już jest w ogóle troszeczkę po bandzie, więc nie będziemy tu jeszcze bardziej eksperymentowali. Dobrze, to akurat wywieziemy wcześniej. Ja nie wiem, czy tu ja zamknę te drzwi. Spróbujmy jeszcze tam wyżej wrzucić. No jak to sprzedam, to limity wrócą i zacznie mi się tam ser generować i tak dalej, i tak dalej. I też tutaj mozzarella, ta bawola. A w ogóle ta maszyna włączona jest? Włączona jest, dobra, okej. Tutaj jeszcze jest bardzo dużo rzeczy, ale to będziemy sprzedawali chyba zimową, no teraz jest zimowa pora, ale to dopiero w styczniu. Chociaż ten ser, niech leży sobie na razie. Siedziałem w chłodni i nawet nie wiedziałem, że tutaj się porządnie już rozpadało, tak więc zaraz tutaj może być nieciekawie. Więc ile tego mięsa zebraliśmy? Jaka jazda, zobaczcie ile tego mięsa. I to jest wołowina. No naprawdę dużo. Chociaż tak naprawdę to jest połowa tego, nie, nawet nie. 1/3 tego, co mam do wywiezienia. No jak słyszycie, następne się robią, co nie? Ale ja przybiegłem tutaj, bo troszeczkę się ogrzać, to jest po pierwsze. Nie ma się przy czym ogrzać. Właśnie, podejrzewałem, że taka sytuacja może być. Tak więc tutaj wrzucimy, właśnie, trzeba napalić. Właśnie o to chodziło. A nie to. Tutaj też trzeba będzie zakupić. No, dobra. Teraz tutaj będę na gospodarstwie więcej siedział, tak więc fajnie. Coś tu pani Helena narobiła? Narobiła. Troszeczkę chlebka, tak więc to wrzucimy, bo jedziemy w daleką drogę, chociaż jeszcze nawet nie wiem, gdzie będziemy to sprzedawali. Ale na pewno w miejscu, gdzie dostaniemy najwyższą cenę, nie? Dobra, to wszystko ładnie tu wrzucone. W ogóle tutaj jeszcze trzeba będzie zobaczyć, jak to wygląda tutaj sytuacja, to zamkniemy. Dobra. Okej, pszenicę widzę, że tutaj przytargana została, a to pewnie Daniel przytargał. No i troszeczkę tego, no tutaj trzeba będzie to ogarnąć. I tutaj. No dobrze, przynajmniej wiemy o co chodzi. Niekoniecznie się ogrzałem, powiem tak. Podjedziemy pod tą górkę? Podjechaliśmy. Trochę ten transport się tutaj przyciągnął z racji tego, że po drodze oczywiście musiałem uderzyć do tartaku, zobaczyć jak tam wygląda sytuacja i co trzeba będzie zimową porą zrobić. Tam jest dużo wiórów do wywiezienia. No i zobaczyłem, że leżą 2 kłody, tak więc wepchnąłem je, bo w tym momencie już nie ma nawet drewna do produkcji, tak więc... I oczywiście pojechałem jeszcze do owiec, bo tam rzadko bywam. Dostępny jest nowy program, odśnieżanie. Aha, to teraz już rozumiem, o co chodzi. Aha, czyli mamy nowy program dotyczący odśnieżania. No to fajnie. No zobaczcie, idealnie. Odśnieżanie, czyli kontrakt na odśnieżanie, tak? Zobaczymy w ogóle, jak to wygląda. To może być dosyć ciekawe. Ale dobrze, byłem jeszcze w drodze tutaj do supermarketu, to byłem jeszcze u owiec sprawdzić jaka jest sytuacja. Owce sobie dają dobrze radę, bo mają wełnę i tak dalej, tak więc są przystosowane do takich warunków. W zasadzie tak jak alpaka. Tak? Jak alpaki, które okazuje się, że będą w Farming Simulator 25 w tym dodatku. Dobra, rozładujemy to. Tylko tak, jak to rozładować? Aha, to się otwierało, tak. się właśnie zastanawiałem, że coś tutaj chyba nie powiezło. A, jeszcze pasy muszę ściągnąć. Wow, zobaczcie od razu jaka kasa. No, 3 takie kursy i 1 000 000 skoczy, nie? No dobrze, tak więc wracamy na gospodarstwo. I chyba wiecie co? Zobaczymy za chwilę, co jest w ogóle ten kontrakt. Dosyć ciekawe.
dosyć ciekawa rzecz, to jest jedno... jak się zaczynamy fajnie ślizgać, fajnie. Dodatkowo jeszcze pojadę teraz właśnie do alpak, ponieważ w tym momencie, bo ja sprawdzałem, gdzie tutaj zawieźć te mięso i zorientowałem się, że teraz są naprawdę bardzo wysokie ceny na wełnę od alpak i mam dosyć dużo tej wełny, okazuje się. Tak więc lecimy sobie do alpak, a później sprawdzę w ogóle, co z tym kontraktem. Jaka sytuacja? Zobaczymy, tak więc dzisiaj chyba będziemy jakiś kontrakt robili, ale to później, nie? No i dobrze mówiłem, że śnieg będzie leżał, no niestety. Tutaj podejrzewam, że ten śnieg nie zniknie. Przyjechaliśmy do alpak, zobaczymy... są maluchy już też. No tak, one miały się urodzić. Nawet przegapiłem ten fakt, to okazuje się, bo tutaj bardzo rzadko bywam. Okazuje się, że alpaki są samoobsługowe. No i oczywiście, jak zapewne dobrze wiecie, to te alpaki będą w dodatku z tą mapą brazylijską. Aha, jeszcze jedną rzecz, bo nie sprawdziłem sobie. Czyli co? Mamy nowy program, tak? Wow! Jaka fajna rzecz! Za chwilę to zrobimy, tylko tutaj jeszcze przyjedziemy i ogarniemy alpaki. No i jeżeli chodzi o te alpaki, to są na tej brazylijskiej mapie. Tylko nie wiem za bardzo, po co one tam są, szczerze mówiąc. I dobrze ktoś napisał w komentarzu pod tym materiałem, w którym prezentowałem właśnie to, co będzie w nowym dodatku, tym dużym dodatku, ale to dopiero za, nie wiem, 3 czy 4 miesiące. I mapa brazylijska, tak jak się można było spodziewać, od 2 miesięcy już tak naprawdę. I w dodatku mamy uprawę co? Dodatkową uprawę to jest kawa, a jeżeli chodzi o zwierzęta, no to są krowy, które no nie są nowe, bo one są już od 17, tak więc to nic nowego. W 19-22 były też chyba, tak więc one nie są. Natomiast tutaj alpaki są. Tylko że alpaki są mocno kontrowersyjne zwierzęta, nie? I ktoś napisał w komentarzu, i dobry komentarz, że chyba Giants zobaczył, że one są takie fajne, milusie tutaj na Hofbergman i tak pomyślał, o dobra, pójdziemy w takie zwierzęta. One pochodzą gdzieś z Ameryki Południowej, wrzucimy do mapy brazylijskiej, będzie gicio i nikt się nie połapie, nie? No bo rzeczywiście tak zrobili. Tylko, że to jest mają problem z tymi alpakami z Brazylią, nie? Generalnie w Brazylii to te zwierzęta są raczej egzotyczne. Nie hoduje się ich. W ogóle, one nie występują w Brazylii. Dobra, ale to tak jak powiedziałem, no niekoniecznie wszyscy muszą wiedzieć o tym. Ja całe szczęście mam znajomego Brazylijczyka, powiedziałem mu o tym, bo mówi, że on w ogóle tam nie ma takich zwierząt jak alpaki. Lamy, owszem, hodują, nie? Ale alpaki, ja sobie tak pomyślałem, no tak, takie kudłate, wełniaste i ma się męczyć w jakimś gorącym, wilgotnym klimacie. Nie, natura go stworzyła do takiego, takich klimatów, nie? Tylko, że w górach, nie? W Andach występują, więc Peru, Boliwia i Chile, a nie Brazylia. No ale do większości ludzi to jednak nie ma różnicy. Dobra. Teraz tak, weźmiemy obornik tutaj od nich, troszeczkę ogarniemy. O właśnie, tak sobie załadujemy. I tą wełnę też wrzucimy. Ta wełna alpak jest droga. One mają tutaj autentycznie, zobaczcie, one są bezobsługowe. Tak jak po prostu jak owce. Mają tutaj troszeczkę pastwiska i tyle. I sobie żyją. Produkują tutaj wełnę, produkują obornik. Przyjeżdżam raz na 3 miesiące. Zabieram tak jak teraz, no bo akurat ta wełna będzie droga. To sobie, znaczy jest już droga, to nawet sobie ładnie to poustawiam, obornik od nich wyrzucę i będzie gicio. Nie? Jak one będą wyglądały w tym dodatku, no podobnoż mamy je prowadzać na smyczy. Co w kontekście tego, o czym mówiłem przed chwilą, nie jest niczym dziwnym. Autentycznie. Nie jest niczym dziwnym, nie? Tak sobie tak pomyślałem. Dlaczego Giants powiedział, że będzie można je prowadzać na smyczy? I zacząłem sobie myśleć. I wtedy tak sobie... Aha, no tak, przecież te zwierzaki to są zwierzęta domowe. Najprawdopodobniej tam. Tak jest. Dobra, weźmiemy ten obornik sobie. Pyk. Oj, wyłączyłem ciągnik. Czy problem jest tego typu, że nawet nie słychać, że on pracuje tutaj, nie? Bo elektryczny jest. Ale powiem wam, że baterie tutaj w nim trzymają, jak go tu... jak się fajnie zaczynamy ślizgać. Teraz ten parujący obornik ma sens, nie? Fajnie widać, nie?
No elegancko, jak się fajnie ślizgamy, fajnie jest autentycznie. Tego typu, ta jedna warstwa śniegu jest naprawdę bardzo fajna. W tym kontekście, że po prostu można się troszeczkę poślizgać. Bo później jak już jest za dużo tego śniegu, a to już nie jest tak fajnie. Jeszcze takim sprzętem, nie? Fajnie się jeździ. Dobra, wyrzucimy obornik i powiem tak. No co, zostawimy tą przyczepkę, bo co prawda cena na tą wełnę jest wysoka, ale panie, ja mam jakiś kontrakt do zrealizowania i w ogóle nie wiem, czy to jest jakiś termin, nigdy nie wiadomo. Trzeba zaakceptować ten kontrakt, bo jeszcze ktoś mi capnie go i nie będzie fajnie. Słuchajcie tego, jak to fajnie jest tutaj zrobione. Mamy program odśnieżanie dróg i co tu mamy napisane? W związku z niedawnymi opadami śniegu, lokalna rada prosi rolników o rozsypywanie soli, aby pomóc utrzymać przejezdność i bezpieczeństwo dróg. Upewnij się, że podczas posypywania twoja prędkość nie przekracza 21 km na godzinę, aby zapewnić odpowiednie pokrycie. Poniższy sprzęt zostanie udostępniony na czas trwania programu. Tak więc nie wiem za bardzo, ile będziemy mogli dostać pieniędzy, ale akceptujemy ten program. Wsiadam w ciągnik i za chwilę jedziemy. Tylko gdzie ten sprzęt może być? Najprawdopodobniej... Zresztą zaraz zobaczymy, jak to wygląda tutaj. Nie ma nic napisanego o tym, ile będę mógł zarobić. No dobrze, ale fajnie to jest. To jest właśnie to, na co czekałem. Autentycznie. A więc do tej roboty wybrałem odpowiedni sprzęt. Zobaczcie, jak fajnie już teraz wygląda. Już w śniegu. No i on oczywiście ma już swoje godziny, ale jeszcze paliwo ma, więc będziemy pracowali nim. Jak powiedziałem, troszeczkę może przekroczyć tą prędkość, ale za chwilę chyba będziemy musieli sobie jakiś tempomat ustawić, bo mi się wydaje, że te tempo jest istotne w tym momencie. Nie mów mi, że ja będę musiał zakupić ten, ale autentycznie fajnie. To jest naprawdę nieźle pomyślane. Bo dzięki temu, ciekawe czy będę mógł swoje gospodarstwo też odśnieżyć. Tylko tak, nie wiem czy tutaj jest... czyli trzeba będzie zakupić sól. Powiem wam, że tego bredala nigdy nie używałem, nie? A okazuje się, że to jest bardzo fajny sprzęcik. Bardzo fajny sprzęcik. Czyli co? Trzeba zainwestować. Mam nadzieję, że ta rada to mi zwróci te, nie wiem, pieniądze, które będę tutaj wydawał na to. Aha, zobaczcie. Mógłbym jeszcze pług zapodać, ale nie. Jest powiedziane, że wystarczy tylko to. I teraz tak. Wezmę to dla siebie też. Kupimy tutaj. Nie są to duże jakieś kwoty, ale powiem wam, że naprawdę to mi się spodobało. Czego tutaj doświadczyliśmy, nie? Naprawdę jest dobry pomysł. Zaczyna padać śnieg? Znaczy pada śnieg. No, śnieg padał już od jakiegoś czasu. I teraz nie wiem, ile muszę tego odśnieżyć i tak dalej, i tak dalej. Znaczy w zasadzie to już sobie to przejrzałem, te programy, ale nie pamiętam szczerze, nie pamiętam tych zasad tego programu, bo nie zwróciłem na niego uwagi, tylko wiedziałem, że jest fajny program, ale nie wiedziałem, że automatycznie będzie się włączał w momencie, kiedy nie tyle, że śnieg pada. Ja myślałem, że on powinien się odpalić w momencie, kiedy śnieg pada, a tutaj okazuje się, że on się odpala w momencie, kiedy śnieg już leży. Dobra, czyli co? Ustawimy sobie tempomat na 21 na godzinę. Weźmiemy sobie 20, wstawimy, nie? Puścimy sobie tempomat. Włączymy coś takiego. No i sypiemy ten śnieg, tylko środkiem będziemy jechali sobie, nie? A nie, mi się wydawało, że będzie szerzej. A to dobra. Elegancko. No i fajnie, bo ja i tak musiałbym tutaj odśnieżyć, a w związku z tym, że mam po prostu taki program, no to odśnieżę dla ludzi, dla siebie. W zasadzie to ta mapa to jest jak gdyby jedno moje wielkie gospodarstwo. I w związku z tym mam nadzieję, że oni mi przynajmniej zwrócą za to, że ja kupiłem tą sól, bo sprzęt jest darmowy. To jest naprawdę fajna rzecz, nie? Więc odśnieżymy sobie te drogi, które tutaj na pewno są między moim gospodarstwem, na pewno w stronę sklepu, bo będziemy wywozili tego dużo. Tak, w tamtym kierunku też pojedziemy za chwilę, nie? Tylko najpierw tutaj pojadę sobie, swoje gospodarstwo też obsypię i tyle. Najgorsze jest to, że troszeczkę, no troszeczkę tak po omacku jeździmy,
No ale najważniejsze jest, że zaczęliśmy coś robić. No i że nie przekraczamy tej prędkości. Tutaj sobie ustawiłem 20 na godzinę tempomat, żeby mnie nie kusiło i żebym nie pocisnął, żeby później nie było, że coś tam odwaliłem, no, sztukę, nie? No i lecimy sobie, fajnie. Rzeczywiście ja tutaj myślałem nad tym, żeby odśnieżać, ale teraz mam, nie wiem czy pamiętacie, mam taki malutki ciągniczek. On stoi teraz w sumie tam, gdzie jest ta fabryka do przerabiania wiśni, w tym sadzie wiśniowym. I w zasadzie on ma fajny taki sprzęt do odgarniania śniegu. I w zasadzie miałem taki plan, że jak spadnie dużo tego śniegu, to wtedy tym sprzętem będę mógł sobie popracować. Tylko że jak sobie tak pomyślałem, ten sprzęt jest taki mały. Jak dużo śniegu spadnie, to ja nie wiem, czy my sobie w ogóle damy radę nim. Zobaczcie, mogę też, mimo tego, że to nie jest mój sprzęt, mogę u siebie na gospodarstwie też odśnieżyć, więc polecimy sobie z tym. I jak tutaj widzimy, w ogóle ja mam gdzieś sól chyba drogową. Autentycznie, ja muszę ją mieć. Zdecydowanie ją gdzieś mam. Tylko... Chociaż nie, może gdzieś ją już użyłem. Dobra, przelecimy sobie przez oborę, pyk, wyłączymy, wyjdziemy na zewnątrz i jeszcze przetrzemy tą drogę tam do Gęsi, bo tam będę też dosyć dużo jeździł. Tutaj sobie włączymy obornik, być może ten obornik do BGA wywieziemy. Jest taki plan, chociaż nie wiem. Zobaczymy jak to będzie z tymi limitami, jak się właduje w problemy, będę miał problemy z nimi, chociaż nie będę miał problemów, to dopiero, to jeszcze dużo czasu. Na wiosnę muszę to w marcu wszystko wywalić, jeżeli wywalę to będzie gicio, nie? I tak pewnie zrobię, nawet na te pole już wywalę tutaj. Bo tutaj jest, tu jest poplon, to na poplon wyrzucimy ten obornik. No więc mam już chytry plan. Jak się szybko pozbyć tego obornika, tylko że szybko to trzeba będzie zrobić, bo chyba nie wolno go trzymać w dużej ilości do kwietnia. Bo jeżeli będzie za dużo tego obornika, no to nie będzie fajnie. Odśnieżymy sobie BGA, bo właśnie widzę, że tu kompost leży na tej hałdzie, tak więc tutaj też będziemy pracowali sobie. Może gnojowice przywiozę tutaj. Chociaż nie, gnojowicy mam dużo, mam dosyć dużo, ale mam duży zbiornik na gnojowice w oborze. W związku z tym nie ma ryzyka, że tam jakiś się gdzieś tam przeleje i ja będę musiał płacić za to karę, nie? Zbiorniki są szczelne i tak dalej. Mój ciągnik do zadań specjalnych stoi. Tak jak powiedziałem, nie za bardzo go używam, chociaż jest fajny, ale go mocno oszczędzam. Polecimy sobie teraz tak. W stronę Gęsi. Ciekawe, czy te drogi też się zaliczają, nie? No w zasadzie to nie jest droga wewnętrzna. Znaczy, w zasadzie to różnie bywa, bo czasami mówię, że to jest droga wewnętrzna, jak się przemieszczam tym wózkiem elektrycznym, który jest niedopuszczony do ruchu drogowego, to wtedy na live'ie tłumaczę, że nie, to nie jest droga publiczna, to jest wewnętrzna, nie? A więc tutaj sobie mogę jeździć. A teraz w sumie tak wolałbym, żeby to jednak była droga publiczna, nie? I żeby to, co tutaj odśnieżam, te metry kwadratowe, to później gdzieś rozpiszę, wystawię fakturę i dostanę za to pieniądze. Ale to dopiero w styczniu będzie. Więc fajnie by było, nie? Za każdy metr odśnieżony dostać pieniądze. Tutaj, no nie, jakieś nieduże są, ale są. Dodatkowo macie sprzęt za darmo. Wystarczy to zaakceptować i tak dalej. Właśnie odwalam sobie tutaj prywatę w kurnikach, w gęśnikach w zasadzie. Tylko, że najprawdopodobniej to, że tutaj sobie odśnieżam, to nie zaliczy mi po prostu do programu, bo chyba za daleko jesteśmy od drogi. Tak ten system tutaj ma, zobaczcie. Smutne gęsi czekają na ich smutny koniec. Mięsa jest tutaj dosyć dużo. I ten gęsi puch, zobaczcie ile tego tu jest. Ja mówiłem o tych limitach dzisiaj, to właśnie to też. I za to, wyobraźcie, za ten gęsi puch to jakieś kosmiczne pieniądze dostanę. No i tutaj mamy mięso, nie? Dobra, okej. Ale to później będziemy wywozili, dlatego już tutaj odśnieżam. Tak więc lecimy sobie, bo tak, już połowę tego zbiornika mam. Tak więc, tak sobie myślę. Dobra, włączymy od razu tryb tempomatu. Tak sobie myślę, że pojadę w stronę kierunku sklepu, żeby zakupić. Tak będę jeździł. No tutaj już pojechałem w tym kieruneczku, ale polecę sobie tą drogą. Już wiem jak pojadę. Już wiem. Zasypałem po raz drugi i lecimy sobie. W zasadzie to prawie tutaj skończyłem. Nie, ale w tym momencie pojadę sobie w
w kierunku do sadów. Łączymy sobie i lecimy sobie 20 na godzinę. W ogóle wydaje mi się, że ten sprzęt może jechać tylko z prędkością 20 na godzinę. Może tak być, bo ja teraz sobie tempomat ustawiłem na 21 na godzinę, a mimo to jedziemy tylko z prędkością 20 na godzinę, co miałoby sens. Czyli idealnie, bo tutaj w zasadach tego programu autentycznie... Znaczy, generalnie jeżeli chodzi o programy w tej modyfikacji, to one nie każą. Programy generalnie nagradzają, no jeżeli czegoś tam nie wykonasz, to nie dostaniesz kasy, nie? To polityki każą, nie? Polityki na ciebie nakładają jakieś dziwne, niefajne rzeczy. No tu jakiś chyba ciepłociąg leci, bo pod ziemią płytko, bo tam śniegu nie było. I idealna pogoda się zrobiła, no. Fajnie. Jak coś takiego jest, to autentycznie zima w farmingu, jak jest właśnie tak jak teraz, jest naprawdę rewelacja. I też tak, nie aż tak dużo tego śniegu, bo tak jak zawsze powtarzam, mniej śniegu, właśnie taka jedna warstwa, to jest idealna sytuacja do tego, żeby się poślizgać, różne ciekawe rzeczy porobić, nie? Jakieś bączki i tak dalej. Bo ten śnieg pomaga w tym. Jak jest większa warstwa, no to już przeszkadza. Dobra, nie wiem czy Andy zapłaci mi, tutaj Aldi, czy Andy mi zapłaci, ale objadę sobie to też. To jest spokojnie. I tak jak mi się wydaje, nie wiem czy ten kontrakt będzie tutaj... Czy akceptuję, bo jeżeli dobrze pamiętam, to zasady tego kontraktu są takie, że mechanika tego programu jest taka, że musisz jeździć po drogach publicznych, jeżeli... O, jakaś tam pani wyskoczyła na pół nago. Są takie sztuki. Bo jeżeli za daleko jesteś od drogi, to po prostu ten obszar nie będzie zaliczony. Tak samo jak przekroczycie tą prędkość. Jeżeli się nie mylę, bo sprawdzałem tu kiedyś te wszystkie programy i wydaje mi się, że jest coś takiego. Wzór, który wylicza, ile dostaniemy tutaj pieniędzy z tego programu, z tego, że my tutaj robimy to. Czekajcie. Przyzwyczajenie. To jest naprawdę dosyć skomplikowana rzecz. W związku z tym nawet nie jestem w stanie wam powiedzieć, ile można by tutaj ewentualnie zarobić i czy my w ogóle jakieś pieniądze tutaj zarobimy. Większe, nie? Dobra, tutaj sobie też zrobimy lewiznę i objedziemy to ładnie dookoła. Chociaż ja ostatnio tutaj na live'ie tutaj przywoziłem kompost, jeżeli dobrze pamiętam, ale będę chyba tutaj zimową porą przywoził obornik. Bo obornika tutaj niewiele jest. O, proszę bardzo. Mamy też warzywa. Od razu są schłodzone, tak więc mogą stać. Bo w warunkach takich zamrożone są nawet, to akurat źle dla warzyw, no ale dobra. Wyszło jak wyszło, więc jest idealnie. No i właśnie to też będziemy mogli sprzedać. No i też tą wełnę od alpak, no będzie dużo tutaj sprzedawania, ale to chyba na jakimś live'ie sobie uskutecznimy. I chyba na live'ie będziemy kontynuowali tutaj odśnieżanie. Autentycznie, bo to troszeczkę czasu może tutaj zająć. W zasadzie to ja się zastanawiam, czy ten śnieg tutaj czasami sam nie stopnieje za chwilę. Bo sprawdzałem przed chwilą temperaturę, no niby jest już nawet dodatnia. Tak więc w ogóle... Ej! Ej! Ale się wystraszyłem, o co chodzi. Aha! No właśnie, autentycznie. Ja już miałem takie wrażenie, że tutaj za chwilę się to wszystko roztopi. Autentycznie. Bo już tak... No już troszeczkę człowiek gra w farminga i wie, że za chwilę... Jak już widzę, że normalnie ten śnieg... No robi się takie jak gdyby rośliny przez niego przechodzą, to już... I sprawdziłem od razu temperaturę. I ile dostaliśmy? 1800? No to nie jest jakieś duże pieniądze. No i zobaczcie, i w ogóle dobra, niech leży sobie ta sól. I to, o czym mówiłem, no niekoniecznie to będą jakieś duże pieniądze, ale w moim przypadku to jest chyba kwestia tego typu, że dopóki ten śnieg jest, to ten kontrakt będzie aktywny. Tak więc fajnie by było, żeby coś takiego robić i będę na pewno coś takiego robił w momencie, kiedy tutaj śnieg zacznie padać. Być może nawet swoim sprzętem jakimś, coś nie wiem, ten jest akurat dobry. I po prostu... Ale całe szczęście, fajnie zima odpuściła, tak więc jeszcze dzisiaj wykorzystam ten dzień i za chwilę lecimy do lasu. W sumie od razu lecę do lasu, tylko jeszcze bym musiał sprzęt zorganizować. Ale to ewentualnie na następnym odcinku pokażę. Powiem wam, że ten program mi się bardzo spodobał.
i ta modyfikacja, no, robi robotę i dodaje po prostu jeszcze taką dodatkową warstwę rzeczy, których w podstawce nie ma i nigdy nie będzie najprawdopodobniej, bo to są zbyt skomplikowane rzeczy dla zdecydowanej większości graczy i co niektórzy są wręcz przerażeni, jeżeli tutaj usłyszą, że jakieś podatki muszą płacić, a tak naprawdę w tej modyfikacji podatki to jest wasz najmniejszy problem. Dobra, w dzisiejszym odcinku to tyle, mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście proszę o łapkę w górę i zapraszam na kolejne odcinki z tej serii. Mam nadzieję, że będziemy mieli śnieżną zimę w tym roku. Pozdrawiam, Anton.